Snycerstwo to jest termin, który kojarzy się wąsko z ornamentami w drewnie, przede wszystkim wykonywanymi na meble, czy na przykład do jakiejś zabudowy. Natomiast z definicji snycerstwo obejmuje zarówno te ornamenty, jak i rzeźbienie w drewnie figur. Najbardziej w drewnie fascynuje mnie to, iż ten materiał można zdominować całkowicie pod kątem własnej woli. To jest jeden z kierunków w ogóle filozofii myślenia o pracy w drewnie. Jedni cenią sobie pracę z wykorzystaniem formy, którą narzuca im materiał. Ja z kolei mam zupełnie inne podejście. Bardziej takie, żeby właśnie wykorzystać materiał kompletnie w taki sposób, jaki mamy na to ochotę, a nie co on nam sugeruje. Lipa jest o tyle wyśmienitym materiałem snycerskim przez swoją strukturę. Ona się kapitalnie nadaje do modelować. O ile inne gatunki drewna, jak na przykład dąb, mają strukturę, która wymusza taki sposób pracy na zasadzie łupania materiału bardziej, o tyle lipa nadaje się do pracy w przeróżnych kierunkach, nie nastręczając przy tym większych trudności. Te gatunki drewna, które ja wykorzystuję na co dzień w warsztacie, jak najbardziej były używane 500 czy nawet więcej lat temu. Współcześnie można sięgać też po gatunki egzotyczne, natomiast ja tego nie robię na dobrą sprawę. Cały czas wykorzystuje się tradycyjne narzędzia. Oczywiście można się wspomóc nowinkami technicznymi, różnego rodzaju piłami, natomiast to, co widać tutaj u mnie na stole, gdyby wziął to snycerz czy z XVIII, czy z XV wieku, doskonale wiedziałby, co zrobić z tymi narzędziami, ponieważ one się różnią w stopniu minimalnym jakością użytego materiału do wykonania takich narzędzi, natomiast cała reszta jest identyczna. Jeżeli chodzi o wybór dłut do rzeźbienia, to w gruncie rzeczy nie ma wielkiego znaczenia, co wybierzemy. Jest jedno istotne kryterium. Dłuto musi być ostre. I tutaj jest pewien paradoks, jeżeli rzeźbimy w miękkim drewnie w rodzaju lipy, konieczne jest, żeby dłuto było perfekcyjnie ostre. Jeżeli dłuto jest lekko przytępione, można nim próbować pracować w dębie, co wynika ze struktury materiału. To, czym się zajmuję, wynika z bardzo wielu rzeczy. Między innymi z tego, że jestem synem rzeźbiarza samouka, więc od dziecka dorastałem w domu, w którym ktoś czymś takim się zajmował. Poza tym w trakcie edukacji artystycznej trzeba było się na coś decydować. Okazało się, że najsensowniej wychodzi mi rzeźbienie i w tym zacząłem się po prostu spełniać. Więc poszedłem w tym kierunku, no i wybór materiału, takiego najczęściej przeze mnie używanego, wydawał mi się naturalny, po prostu drewno. Wąski wycinek tego, na czym najbardziej się skupiam, wynika przede wszystkim z tego, na jakiego trafiłem klienta. Oprócz pasji do sztuki i rzemiosła, interesuję się kulturą materialną późnego średniowiecza. Okazało się, że są ludzie, którzy potrzebują takie rzeczy, które jestem w stanie wykonać i po prostu wyszło to naturalnie, z automatu. Jestem troszeczkę nieobiektywny, jeżeli chodzi o to, czy mi było łatwo, ponieważ pewne zaplecze, zarówno jeżeli chodzi o wiedzę, jak i warsztat już otrzymałem. Natomiast na sam początek właściwie dużo nie trzeba. Jedna rzecz jest niezbędna, determinacja. Nawet niecierpliwość. Ja nie uważam siebie za cierpliwego człowieka. Raczej wolałbym, żeby efekty przychodziły szybciej, niż bym sobie tego życzył. Natomiast niezbędna jest determinacja. Trzeba po prostu wiedzieć, czego się chce.